Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. Zakrywam pysk tej figurce, bo w sumie nie wiem, kiedy będzie to publikowane, więc nie wiem, czy już widzieliście tą figurkę, czy nie w całości, także na razie nie będę pokazywać. Przychodzę do Was z opowieścią, że figurki samojedów to jest niekończąca się opowieść. Trochę masło maślane, no ale przy okazji opowiadam Wam problemy, jakie napotkałam podczas filcowania. I teraz tak, tu jest drugi. Dokonałam na nim amputacji nosa, co możecie teraz zauważyć, że nie ma tego nosa, tylko jest ślad po nim. I zaraz Wam opowiem, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim. To będzie bardzo znacząca wskazówka dla wszystkich, którzy filcują. I po pierwsze muszę zaznaczyć to, że tak jak już to kiedyś opowiadałam na pogadankach, że każda figurka jest dla mnie pierwsza. Chyba że robię serię broszek lisów, no to już są któreś z rzędu, to już umiem je tworzyć, także prościej mi się to robi. Wiem mniej więcej, ile wełny wziąć, jaką wielkość podstawy zrobić, żeby uzyskać dany efekt, żeby miała całość ile centymetrów. A to wszystko jest robione intuicyjnie. Niby mam te szkielety, jak Wam opowiadałam, jak to robić. Niby wiem, ile będzie miała figurka docelowa, ale wiecie, szkielet szkieletem w sensie tym, że na rysunku to jest, a w życiu to wychodzi całkiem inaczej. I kogo nie pytam, kto zajmuje się filcowaniem, to jeszcze nigdy nie zrobił identycznie, jakiej wielkości jest szkielet. Zawsze wychodzi to większe. Zawsze. No, chyba że są jakieś wyjątki. Na pewno jakieś są, ale nie znam osoby, której by to nie wychodziło za duże. O 1-2 cm, a to wcale nie jest tak mało w filcowaniu. I do czego zmierzam? Zrobiłam sobie szkielety. Niby wszystko było ok. Zrobiłam sobie figurki na 18 cm. Brałam pod uwagę, że będą większe. No i oczywiście wyszły większe. I moja opowieść też ku temu zmierza, że super być u mnie pierwszą osobą, jeżeli ktoś zamawia, bo się pewnie boicie. No nie wiadomo, jak to wyjdzie. Nie można zobaczyć poprzedników, jak mi wyszło. I jesteście takim eksperymentem w zasadzie dla mnie i dla siebie. I tylko zaufanie do mnie prowadzi do tego, że u mnie zamawiacie i że ufacie w moje możliwości, że wyjdzie to super. Za co bardzo dziękuję. I zmierzyłam sobie mniej więcej szkielet, żeby tutaj wyszło tak 18-19 cm. I już teraz Wam mówię, że ta figurka z sierścią, bo jeszcze nie wiedziałam, ile muszę dobudować tutaj czoła i tak dalej. Bo widzicie, że samojedy mają takie tylko mają wysokie czoło, koniec końców. I nie wiedziałam, ile będzie dobudowanego tego czoła. Dodawałam tak 1 cm, ale to wychodzi jednak więcej. Dodajemy jeszcze sierść, to jeszcze się powiększa. Czyli w zasadzie możecie sobie mniej więcej powiedzieć, że u takich psów szpicowatych, gdzie ta głowa czy czoło jest wysokie, no to różnica pomiędzy szkieletem samym, czyli czaszką w środku, a całością z sierścią, to jest jakieś 2 cm na wysokości. To jest duża wskazówka dla wszystkich, którzy filcują. To pierwsze. Na początku lepiej zrobić za mało i potem sobie dokładać, niż zrobić za dużo i potem to amputować. I tak, zrobiłam tutaj sierść na Katarinie i ta figurka Katariny wyglądała to jest tak samo. Ale zobaczcie, że łapy Katariny już są szersze. Do tego dojdzie sierść, no i będziemy mieli ten efekt, co chcemy, czyli takie niedźwiedzie łapy. Ale jest to samiczka, suczka, czyli jest drobniejsza od samca, a samiec zawsze jest bardziej masywny, więc już wiem na starcie, że teraz przy tej drugiej figurce będę musiała poszerzyć te łapy, jeszcze zrobić bardziej masywniejsze, także jak teraz dołączę już sierść do końca, bo tutaj mam już tylko dotąd został mi kuperek na ogon i jak już to zrobię, no to będzie już koniec. I tak, dobrze, to już odłożę Katarinę i teraz mamy Kajsera. Dlaczego mu amputowałam nos? Bo przy Katarinie, teraz nie będę mogła Wam tego pokazać, okazało się, że jak zaczęłam nakładać sierść, to zaczęło wszystko iść do przodu
i zawsze to wam mówiłam, że sierść zmienia całkiem postać rzeczy i też robienie tej muskulatury, czyli czaszkę obudowujemy skórą, można tak powiedzieć. Potem musimy tego psa utuczyć, bo niektóre są chude, niektóre są szczupłe, niektóre są chude, niektóre są szczupłe, niektóre są takie bardziej przy kości lub grubsze. Katarina ma być taka właśnie bardziej pulchniejsza, więc taka jest. No i zaczęłam nabudowywać jej na głowie tą sierść i tak dalej. I to wszystko zaczęło iść do przodu i automatycznie pysk zaczął się skracać. Też zauważyłam, że tutaj zrobiłam za wąsko. A jeszcze mam tipa od właścicielki, że Kajser jest bardziej zbudowany, ma ten pysk, głowę szerszą od niej, więc będę musiała go jeszcze bardziej rozbudować. Także od razu wzięłam się za amputację nosa, bo wiedziałam, że tak się skończy. Bo jeżeli jej to było potrzebne, to jemu też. I zobaczycie zresztą, mam nadzieję, że tam się to wszystko pomieści. I wrzucę wam tutaj w rogu, jak... A nie, no nie mogę wam tego pokazać. Bo wtedy będziecie musieli zobaczyć porównanie do pyska. Także to wrzucę wam w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tego nie zapomnę. Porównanie pyska jej przed amputacją nosa, bo jej zrobiłam to samo, i poszerzeniu tutaj na boki. Zobaczycie, że jaka będzie różnica, że ona przed tym wyglądała jak szczeniaczek, tak się w ogóle na nią patrzyłam, tak cały czas i mówię, coś tu nie pasuje, no coś tu nie pasuje, no i doszłam do tego, co tu nie pasuje, no że to właśnie, no, nie pasował mi ten pysk, że musiałam go wydłużyć, chociaż pyski są różne. Jedna właśnie właścicielka z jednym z portali mi napisała, że jej samojed ma krótki pysk. No ale to chodziło o to, że one jednak mają bardziej taki rozbudowany, a ona miała go takiego wąskiego zrobionego i to od razu zrobiło wygląd pomeraniana w zasadzie, albo szczeniaczka. I mówię, coś mi tu nie pasuje, w ogóle nie podobna była do Katariny ze zdjęcia. No i jak przerobiłam ją i ten nos, wydłużyłam pysk, poszerzyłam, to od razu się zmieniło, bo musiałam wydłużyć pysk, bo bez wydłużenia, jeżeli bym tylko poszerzyła, to by wyszedł jakiś bokser. No i poszerzyłam to. Wydłużyłam, no i teraz wygląda jak samojed. Jak sama do siebie jest podobna. Także uciekam do flicowania dalszego, bo przecież tu mnie czeka jeszcze przeróbka i tak dalej. Te łapy muszę poszerzyć jeszcze bardziej. Także dokładam i dokładam. I powiem już, że na tym etapie, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, to sama podstawa ma około 170 gramów. Sama podstawa bez tej sierści. 160-170. No a z sierścią to będzie ponad. Będzie 200 gram co najmniej wełny na takiej, no około 20, bo przecież już ma prawie 20 cm. Także sporo wełny pochłonęło. No i ona jest wykonana z wełny owczej. 3 rodzajów w zasadzie. Połączyłam 3 rodzaje. Czyli ta podstawowa, co jest na bryłę. I sierść tworzy około 2 rodzaje wełny. Plus jeszcze dodatkowo jest sierść samej Katariny. Tutaj przód to jest 100% sierści Katariny. Tu. Że widzicie, że tak dobrałam, żeby nie było takiej wielkiej różnicy w odcieniach kolorystycznych. No i nic, uciekam. Pokażę wam już go, jak go przerobię. Oczywiście bez głowy, no to jest gorsze w tym, że nie będę mogła wam pokazać. No ale flicowanie jest bardzo, ale to bardzo skomplikowaną rzeczą, jeżeli w ogóle chcecie się zajmować takimi figurkami realistycznymi, bo to jest dużo zachodu, że szczególnie zależy wam na tym podobieństwie realistycznym, no to trzeba nad wszystkim pracować, nad powiekami i tak dalej. Ja to przerabiałam tam oczy chyba ze 3 razy, bo cały czas coś mi nie pasowało. I że to jest bardzo, ale to bardzo żmudna praca. No i kokosów z tego nie będzie, no bo tak przez to, że tyle poprawek zrobiłam, ja tego nie uwzględniam w ogóle w cenie. No i tak jeszcze wracając do tych zamówień, no to naprawdę każdy, kto jest pierwszy u mnie, jest wygrany, ponieważ na nim się uczę i na pewno następne figurki, które będą wyceniane, to przecież będę wiedziała mniej więcej już na tej pierwszej, ile mi to zajęło i ile może być poprawek ewentualnych i są znacznie droższe. Także pierwsza osoba jest wygrana. Także
ryzykujecie tylko tym, że może nie być taka, jak wam się wydaje, że mogłaby być, ale na pewno będzie tańsza od tych następnych, bo już wiem, ile mi zajmie czasu, no a czas jest najcenniejszy w filcowaniu. Uciekam i do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Pokazuję wam tego drugiego samojeda, który stracił nos po przerobieniu już. I powiem tak, naprawdę, będę się powtarzać, ale to jest naprawdę misja nieskończona. I duże figurki to jest naprawdę ogrom pracy. To nie jest tak, że 2 cm to jest bardzo mała różnica. To nie jest bardzo mała różnica. To jest ogromna różnica, jeśli chodzi jeszcze dodatkowo o psy, w ogóle zwierzęta, które mają dużo masy fizycznej. Jeżeli byśmy robili sobie harta, no to jeszcze nie ma tak dużej różnicy. Ale zmienia się całkiem perspektywa, jeżeli robimy coś, co jest grube, można tak powiedzieć. W cudzysłowie i dosłownie. Albo po prostu ma dużo futra, albo dużo mięśni i tak dalej. Jest po prostu ta figurka zbita. Naprawdę trzeba dołożyć do tego pracy. I ta warstwa po warstwie nakładana to jest niekończąca się opowieść, bo wydaje wam się, że już jesteście na końcu, witacie się w ogródeczku, a tutaj przychodzi jednak taki moment, że podczas tworzenia dalszego okazuje się, że jednak trzeba dodać, bo niby wydaje wam się, że już jest efekt końcowy dobry, że już jest tak duża ta figurka i szeroka i gruba na tyle, ile wam się wydaje, że chyba powinno być, bo przykładacie do zdjęcia, bo właśnie zawsze was uczę i opowiadam o tym, że trzeba porównywać do zdjęć, ale to zdjęcie jednak nie jest takim, powiem wam, przekaźnikiem 1:1 do tego, jak ma to wyglądać, bo jednak to jest tylko zdjęcie, a w realu to jest całkiem, może być inaczej lub trochę inaczej. Więc te proporcje się dobiera w zasadzie na żywo podczas powstawania figurki. A że jest to figurka nowa dla mnie, każda jest nowa, no to cały czas się uczę na nich. I teraz tak, jestem na tym etapie już, gdzie już ją, myślę, że już jest finalny wygląd podstawy. A zobaczcie, ile musiałam tutaj dołożyć. I przez to, że ta sierść jest krótka, muszę dorobić masy, czyli jak on tutaj ma te policzki takie nabite, a pies jest bardziej zbudowany od suczki, więc chciałam to zaznaczyć, czyli dodatkowo on musi być jeszcze większy od niej, więc jeszcze więcej pracy. I mam nadzieję, że już chyba skończyłam to przerabianie, no ale tak jesteśmy na tym etapie i tutaj zaczęłam tworzyć już poliki, tą sierść. Czekajcie, ja wam pokażę kajsera, jak wygląda, czyli to jest ten pies, no to zobaczcie sobie, że jestem na tym momencie, czyli to jest ten kłaczek. I przez to, że ta sierść jest krótka, nie mogłam zrobić takiego małego polika. Musiałam go zrobić jako podstawę większą, żebym mogła na tym budować sierść, żeby wyglądał on tak puchato. Bo jeżeli nie byłby tak grubo nałożony ten polik, nie byłby już jako podstawa duża, to on byłby płaski. Zaraz jakby ktoś dotknął tej figurki, to zaraz by to się spłaszczyło. Można by to było uformować do zdjęcia, bo ja wiem, widzę nieraz takie oszustwa, ale potem przychodzi do was ta figurka, wy ją bierzecie w ręce, no każdy ją tam miętoli. No i po tym miętoleniu wygląda całkiem inaczej niż była na tym zdjęciu i można się zdziwić. Także jestem na tym etapie. Trochę pogadałam wam, na czym to polega. I naprawdę, jeżeli ktoś wam mówi, że 18 cm figurka to jest mała, to nie jest mała. I jeszcze wyszło w praniu, że jak zaczęłam dokładać tutaj tą sierść i zaczęłam powiększać łapy, no to przecież też zaczęło on się oddalać od podłoża, czyli jeszcze rósł w górę. I powiem wam, że on teraz ma mam taki fajny szablonik tutaj. To też się może przydać. Nie wiem, pokazywałam wam czy nie. Z takimi kółkami. No to ma już 20 cm.
na wyjściu, a miałam robić 18 cm. Katarina ma ponad 18, ma jakoś 19, także on będzie miał pewnie 21, jak jeszcze sierść mu dorobię. Także tak. I Wam pokażę na przykładzie tego może drugiego polika, jak tworzy się sierść. Więc popatrzcie. I chciałam, żeby jednak duża część tej figurki to była... czekajcie, bo ja tak nie patrzę się w sumie w kamerę, a robię. Zrobimy zbliżenie. O, nie zbliżenie, tylko wyostrzenie. No i jadę dalej. I chciałam właśnie, żeby to była wyciągana sierść, bo ją można czesać. Jednak tą taką niewyciąganą, która i tak będzie tworzyła większość tej figurki, nie da się tego zrobić, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda już. Że ona tak fajnie odstaje na tym nabudowanym poliku. I zaraz będziemy mieli to, co chcemy. O, widzicie? O, widzisz, dobrze widać. I tu mam ten polik, tu z drugiej strony. I tu będę budować dalszą część. Już nie będę Wam zawracać głowy. Jeżeli tak będzie długi ten odcinek. Jeżeli jeszcze by mi coś wpadło do głowy, chciałam Wam pokazać. Wam pokażę. Aha, jeszcze Wam pokażę uszy, co osobno już czekają już od dawien dawna. Bo przy okazji tworzenia Katariny je zrobiłam. Więc tutaj mamy uszy. I uszy dodaję na samym końcu. Powiem Wam, kiedyś dawałam, jak jeszcze przed stworzeniem sierści, to ja już przykładałam te uszy i je dołączałam, ale nie, już teraz tego nie robię. Wiecie dlaczego? Ponieważ jeszcze podczas robienia sierści nabudowuje się tutaj tą głowę, to czoło i potem nagle okazuje się, że macie za krótkie te uszy. Chociaż mimo tego, że wcześniej jak je przyłożyliście, to wydawało się, że jakieś nietoperze, ale to jednak widzicie, w czasie pracy wszystko wychodzi na jaw. Czy to pasuje, czy nie. I często, gęsto naprawdę musiałam amputować te uszy. Także stwierdziłam, że bez sensu. Jak i tak pewnie będę amputować. Szczególnie jeżeli psy mają wysokie czoła. No zobaczcie, jakie tu jest wysokie czoło i jak dużo jest sierści na głowie, więc taki dosłownie kask trzeba zrobić z sierści, więc tak to wygląda. Uciekam, już nie będę dużo gadać, bo naprawdę dużo jeszcze pracy przede mną. 2 tygodnie mi zajęła ta jedna figurka, taka 20 cm, także naprawdę. I to czasami jest, że poświęcam 10 godzin, nieraz 6. Aha, i jeszcze mnie wyautowało w tamtym tygodniu na 3 dni w zasadzie, bo dorwała mnie tradycyjnie migrena, z którą walczę od lat. Także zawsze sobie biorę pod uwagę to, że jednak ona mnie wyekspediuje do łóżka na jakieś 3 dni. I zawsze sobie to biorę pod uwagę. No nic, uciekam. Życzę Wam cudownego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym fascynującym odcinku, w którym mam nadzieję, że już pokażę Wam efekt końcowy tych figurek. Będą jeszcze kolejne i powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że następne figurki to będą po 2. To śmieszne jest. Niby te są nie takie same, bo to pies i suczka, ale następny będzie jakby w 2 wersjach ten sam, czyli w 2 wersjach. W 2 figurkach jeden pies będzie. Pokażę Wam, nie powiem Wam jeszcze jaka rasa. I potem następny znowu będą 2 maltańczyki. Nie, a przed nimi jeszcze jest też podwójny pies, ale też nie powiem rasy, bo to też będzie prezent, więc nie wiem, czy będę mogła go pokazać w sumie. Tego nie mówię, jaka rasa. Wszystko podwójne będę teraz robić, także niby monotonia dla Was, bo niby to samo, także nie będę się pokazywać zbytnio często z jakimiś aktualnościami, bo no nie będzie w sumie co pokazywać, jak to będzie tak długo trwało, jeżeli to są 2 takie same figurki. No ale postaram się pokazywać na bieżąco, jak tworzę dalsze moje prace. Dobra, już nie będę się powtarzać. Uciekam. Jeszcze raz Wam życzę cudownego tygodnia, żeby Wam wszystko się udawało. I piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć i na jakie
nurtujące Was pytania chcielibyście usłyszeć odpowiedzi. Uciekam. Pa!